Witamy wszystkich serdecznie na webinarze, podczas którego spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak nie wpaść w pułapki psychologiczne w internecie. Naszym gościem jest dr Jakub Kuś, który interesuje się przede wszystkim wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka i relacje międzyludzkie. W ostatnim czasie prowadzi badania nad przemianami w samowiedzy człowieka pod wpływem dokonanej autoprezentacji oraz nad sposobami walki z rozproszeniem odpowiedzialności w internecie. Dzień dobry. Dziękuję za spotkanie. To nasz trzeci webinar. Podczas poprzednich spotkań przybliżyliśmy sobie m.in. pojęcia bańki informacyjnej, a także próbowaliśmy powierzchownie dowiedzieć się czegoś o dezinformacji panującej w social mediach. I dzisiaj już konkretnie skupimy się na tym temacie i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle jest jakaś możliwość obrony przed manipulacją w internecie. Zapraszamy serdecznie wszystkich uczestników do zadawania pytań poprzez czat na Facebooku. W dalszej części spotkania nasz gość postara się na wszystkie odpowiedzieć. Zaczynając od pierwszego pytania. Czy internet przyczynia się do rozwoju dezinformacji i jeśli tak, to w jaki sposób to robi? No, zdecydowanie się przyczynia do rozwoju dezinformacji, aczkolwiek samo zjawisko dezinformacji jest rzecz jasna starsze od internetu. Tak naprawdę można by zaryzykować, rozwoju cywilizacji. Mamy do czynienia z jakimiś różnymi formami procesów dezinformacyjnych, natomiast w kontekście internetowym o tyle przyspieszyły te zjawiska, że internet po prostu dał platformę do tego, żeby można tam było w dość łatwy sposób dezinformację, że tak powiem, uprawiać. Media społecznościowe różnego rodzaju są idealną wręcz przestrzenią do tego, żeby właśnie w takim kontekście móc oddziaływać na innych ludzi. Także ja mam takie poczucie, że te ostatnie powiedzmy 20 lat, może niecałe, czyli rozwój tak zwanego Web 2.0, mediów właśnie społecznościowych, pojawienie się Facebooka, Twittera i tak dalej, to jest po prostu nowa era w rozwoju dezinformacji, która pokazała, że pewne zjawiska na nowo odżywają w internecie i myślę, że to, co jest najbardziej kluczowe, to, co jest najważniejsze, to jest ta łatwość, bo oczywiście są firmy, są organizacje, które można powiedzieć fachowo zajmują się dezinformacją, ale każdy z nas, każdy internauta może stać się nawet nieświadomie nośnikiem dezinformacji, może powielać pewne treści, które są jakąś manipulacją, które są fake newsem. Kiedyś to było po prostu trudniejsze. Teraz wystarczy kilka kliknięć, udostępnienie tweeta na przykład i już stajemy się gdzieś tam pewnym tym nośnikiem i ogniwem w takim właśnie łańcuchu dezinformacji. A czy internet uwydatnia i urzeczywistnia taką naszą funkcjonalność u ludzi od zawsze? Mam na myśli tutaj, czy możemy powiedzieć na przykład, że internet uwydatnia i potęguje rzeczywistość, która funkcjonuje u ludzi od zawsze? Zdecydowanie. To często zresztą mówi o internecie w takim duchu, że internet nie tyle kreuje nowe potrzeby u ludzi, co wychwytuje potrzeby, które istniały wieki, tysiąclecia przed pojawieniem się internetu i tylko je wzmacnia. Myślę, że z dezinformacją jest bardzo podobnie. Wiele osób też nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, czym w ogóle dezinformacja jest. Myślę, że może też warto o tym dwa słowa powiedzieć. Taka kwestia podstawowej definicji na początku. Zwróćmy uwagę, że dezinformacja zawsze ma na celu intencjonalne wprowadzenie kogoś w błąd. Jeżeli ja chcę kogoś okłamać, powielając różnego rodzaju fałszywe informacje, jestem absolutnie świadomy tego, że ja to robię właśnie w celu takim manipulacyjnym, to ja dezinformuję. Aczkolwiek tak jak chwilę temu rozmawialiśmy o staniu się takim nośnikiem dezinformacji, ogniwem, to zwróćmy uwagę, że ja będąc takim internautą, mogę w pewnym sensie uczestniczyć w tym celowym procesie manipulacji jakąś grupą społeczną, będąc jednocześnie, i to jest taki chyba ciekawy paradoks, święcie przekonany o tym, że ja dobrze robię. Że ja mam rację, tak? Że ja powielam coś, o czym inni ludzie powinni usłyszeć. Natomiast ten master of puppets, prawda, który pociąga za sznurki i steruje całym tym procesem, on wie, że robi źle. To znaczy on wie,
co chce zrobić, tak? I to często są takie, bym powiedział, nawet projekty z pogranicza, no może o tym będziemy też chwilę mówić, ale nawet służb specjalnych, tak? To nie są projekty dezinformacyjne, które też tak łatwo wygenerować. Także zdecydowanie bym powiedział, że internet dał nowe możliwości i wpasował się w pewien sposób myślenia o naturze ludzkiej, o tym, jak manipulować tłumem, o tym, jak wywierać wpływ społeczny, aczkolwiek, no tutaj jeszcze raz to podkreślę, celem kogoś, kto wywołuje dezinformację, zawsze jest intencjonalne zrobienie czegoś złego, no już tak mówiąc absolutnie wprost. A jak właśnie do tej anonimowości, która ma, do dezinformacji, która ma negatywne skojarzenia automatycznie, jak ma się do tego anonimowość w internecie? Właśnie myślę, że to jest dość duże pole do omówienia. No, tu muszę odpowiedzieć trochę jak typowy psycholog, czyli powiedzieć, to zależy, bo z jednej strony rzeczywiście anonimowość, czy jest taka subiektywne poczucie anonimowości jest czymś bardzo istotnym w ogóle kontekście życia cyfrowego, tak? No, odkąd internet się gdzieś tam zaczął masowo upowszechniać, to mówi się o nim, że jest to przestrzeń w dużym stopniu anonimowa, ale to jest jedno wielkie złudzenie. Nie jest anonimowy. My w internecie nie jesteśmy anonimowi, to powiem patrząc się głęboko do kamery, nie jesteśmy anonimowi absolutnie w sieci, a przynajmniej przytłaczająca większość z nas. A czemu jest przekonanie, że jesteśmy? To jest główna obrona hejterów. No, to jest bardzo złożony temat. Przede wszystkim myślę, że taką kwestią fundamentalną jest po prostu brak wiedzy na temat internetu, prywatności w sieci, bezpieczeństwa cyfrowego. My po prostu nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo różnego rodzaju takich, bym powiedział, cyfrowych śladów po prostu zostawiamy w sieci i jeżeli ktoś no właśnie nie ma tej świadomości, nie ma tej wiedzy, nie wprowadzi pewnych zabezpieczeń na sprzętach, z których korzysta, na laptopie, na smartfonie, to różnego rodzaju cyberkorporacje bez absolutnie żadnego problemu dotrą do całej masy danych na temat takiego użytkownika. I to jest, to co my wiemy, to jest taki czubeczek góry lodowej, która jest gdzieś tam w tym oceanie prywatności, czy braku prywatności w sieci. Także no w kontekście anonimowości, w kontekście no, pani nawiązała do hejtu też internetowego, to w ogóle jest jeszcze temat rzeka, ale ludziom się wydaje, że są anonimowi i z naszej perspektywy, znaczy z perspektywy psychologii, to wystarczy, bo nie wdając się w techniczne szczegóły, jeżeli ja uważam, że jestem anonimowy, to ja się rozhamowuję, to ja się po prostu zachowuję inaczej. Hamulców. Nie ma absolutnie hamulców, robię coś, czego bym nie zrobił wtedy, kiedy miałbym poczucie, że jestem rozpoznawalny z imienia i nazwiska. Natomiast to jest jakby jedna strona medalu, a drugą stroną medalu jest to, tak zahaczając z powrotem o dezinformację, że bardzo wiele osób podaje w internecie, udostępnia różne wiadomości, nawet wtedy, kiedy my z zewnątrz widzimy, że to są ewidentnie jakieś manipulacje, fake newsy, a udostępnia to pod swoim imieniem i nazwiskiem. Więc to też nie jest takie zero-jedynkowe, prawda, że informacje rozprzestrzeniają tylko jakieś anonimowe trolle cyfrowe, czy boty, czy jakby taki światek, powiedzmy, wirtualny. Ludzie absolutnie zmieniają nazwiska, znani, nawet znani publicznie, czasem przecież uczestniczą w takich akcjach i po prostu podają dalej, publikują, bo uważają, że powinni to robić, że to jest jakby ich cel. Oni w ich rozumieniu podają prawdę, tylko jakby no dokładnie, tak, z innej perspektywy. Czy w przyszłości mogą pojawić się technologie lub inne rozwiązania, które mogłyby ograniczyć powszechność dezinformacji w internecie? No, to jest pytanie, które można dwojako odpowiedzieć na taką kwestię, bo z jednej strony Komisja Europejska już w zeszłym roku
bodajże w czerwcu zeszłego roku wprowadziła taki kodeks postępowania czy radzenia sobie właśnie ze zjawiskiem dezinformacji, więc takie odgórne projekty już się dzieją. No sam fakt, że Komisja Europejska wprowadziła, czy jakby zajęła się w ogóle takim tematem, no też już powinien dawać do myślenia, a pojawił się też taki akt prawny, jak Digital Service Act. To też jest dokument unijny, który jest jakby nakierowany na radzenie sobie z tym problemem, więc jakby takie oddziaływanie unijno-państwowe dzieje się, tak? To czy one skuteczne, czy nie, to jest inny temat, ale wielkie instytucje podejmują ten wątek. Natomiast inną kwestią jest po prostu edukacja i mówienie o tych problemach. Sam fakt, że my się spotykamy tutaj dzisiaj, mamy okazję o tym porozmawiać, myślę, że też pokazuje w pewnym sensie skalę tego problemu, bo mówimy o zjawisku dezinformacji, staramy się zdefiniować to pojęcie, i myślę, że też chwilę porozmawiamy o tym, co z tym zrobić, jak sobie radzić z tą dezinformacją, jak ją wyłapywać i nie podawać dalej. I się jej nie poddawać. I się jej nie poddawać, tak, to absolutnie fundamentalna sprawa. Także wydaje mi się, że jesteśmy w takim dość specyficznym punkcie związanym właśnie z tym zjawiskiem, że zauważyliśmy po pierwsze, że ono jest, że ono się trochę jak takie chwasty rozpleniło bez kontroli. No i teraz stoimy przed tą cyfrową działką z tą motyczką w ręce i chcemy coś z tymi chwastami zrobić, tak? Natomiast musimy to zrobić taką metodą, żeby faktycznie je wyplewić, żeby je usunąć i żeby nie było takiej sytuacji, w której my będziemy oddziaływali w jakimś jednym tylko obszarze, a w zupełnie innych dezinformacja, manipulacja, fake newsy będą miały się dobrze. Więc to jest kwestia bardzo systemowych rozwiązań. Z jednej strony oczywiście prawa, które jest niedostosowane niestety cały czas do problemu dezinformacji, ale z drugiej strony takiego bardziej, bym powiedział, organicznego oddziaływania, jak zwał, tak zwał, pracy u podstaw w tym zakresie, uczenia krytycznego myślenia, pokazywania różnych sposobów to walki. To jest to, co pan wspominał na jednym z filmów na YouTubie, że właśnie w szkole na informatyce nie uczy się o dezinformacji, o fake newsach i w ogóle o takim rozsądnym korzystaniu z internetu, tylko korzystamy z Worda i PowerPoint. Tak, to jest generalnie duży problem, bo to się zmienia na plus, to muszę przyznać. Nie wiem akurat o którym wystąpieniu pani mówi, z którego ono jest roku, ale w ostatnich powiedzmy kilku latach jednak jest coraz więcej szkół, które mówi o tym problemie i to trzeba dostrzec i docenić. Natomiast niemniej jednak system edukacji nie dogania cyfrowej rewolucji, tak bym powiedział, i to jest duży problem. A jak ma się do takiej walki, na przykład właśnie jakichś programów specjalnie do tego stworzonych, użytkownik internetu, który ma świadomość o obecności fake newsów, o dezinformacji i na przykład sam jest sprzeciw, ale nadal to jest ta mniejsza część społeczeństwa. Co oni mogą robić, by troszkę to popchnąć do przodu w tą dobrą stronę? Przede wszystkim mogą mówić o tym problemie i tu znowu taka inicjatywa jak ta, w ramach której dzisiaj się spotykamy, myślę, że jest czymś bardzo cennym i ważnym w takim właśnie sensie społecznym, bo jeżeli się o czymś nie mówi, to po prostu nie istnieje w takim dyskursie społecznym. Jest coraz więcej książek, bardzo rzetelnych publikacji, które są poświęcone zjawisku dezinformacji, także to jest pierwszy krok. Jeżeli zauważymy jakiś problem, to potem możemy mówić to teraz go rozwiążmy, spróbujmy go przynajmniej rozwiązać. Ale wracając może jeszcze do tego wątku, który był wcześniej, niestety bardzo wielu młodych ludzi, ale nie tylko młodych, ma duże problemy z po prostu krytycznym myśleniem, z takim problemowym przyglądaniem się pewnym zagadnieniom, także tu są duże braki i duża, taka bym powiedział, konieczność podszkolenia się i takiego przemyślenia, że po prostu
jest jakieś zagadnienie i teraz należy je trochę rozłożyć na czynniki pierwsze, zobaczyć, jak my możemy sobie z nim poradzić. W takim razie, jakie by Pan dał takie podstawowe już tutaj punkty, w których byśmy mogli ocenić, że jesteśmy w tym momencie świadkami na przykład jakiejś dezinformacji? Po czym tak najszybciej każdy z nas mógłby ocenić, że to się dzieje tutaj, w tym miejscu? No, ja bym zaczął może od takiego wątku, który chyba nie jest najbardziej oczywisty, jeżeli mówi się o dezinformacji, ale z psychologicznej perspektywy jest chyba wart uwagi. Mianowicie ja bym się skoncentrował na emocjach, bo zwróćmy uwagę, że bardzo wiele procesów dezinformacyjnych, bardzo wiele różnego rodzaju akcji manipulacyjnych, jak zwał, tak zwał, to one są nakierowane na wywoływanie silnych, skrajnych emocji. No otóż może nie będę w tej chwili podawał przykładów takich konkretnych zdarzeń, które miały miejsce. Powiem może tylko o jednym sprzed dosłownie nieco ponad roku, czyli momentu, kiedy Rosja najechała Ukrainę. I zwróćmy uwagę, że cała kampania dezinformacyjna kierowana i tworzona, prorosyjska, mówiąc wprost, operowała bardzo silnymi emocjami. Znaczy, to były oddziaływania, które były nakierowane na wywołanie na przykład u Polaków poczucia zagrożenia przez napływ uchodźców właśnie z Ukrainy. I pamiętam taki moment, kilka takich kluczowych dni, to sam początek inwazji rosyjskiej, kiedy na przykład na polskim Twitterze, szczególnie zorientowanym politycznie w jedną konkretną stronę, pojawiały się masowo takie wpisy, zdjęcia nawet, jakieś filmy pokazujące rzekomo ukraińskich uchodźców, którzy szturmują sklepy w Przemyślu czy w Rzeszowie. Albo przejście w Medyce, najbardziej chyba oblegane wtedy przejście graniczne, gdzie właśnie rzekome jakieś akty dewastacji, agresji miały miejsce. To była kompletna bzdura. Nic takiego się nie wydarzyło, natomiast to padało na bardzo podatny grunt i wywoływało, tak jak na samym początku powiedziałem, silne emocje. W tym przypadku oburzenia, gniewu, wściekłości, niechęci i tak dalej. W związku z czym zwróćmy uwagę, że jeżeli widzimy i czujemy jakąś silną emocję, przeczytaliśmy jakąś wiadomość, jakiś nagłówek i to w nas wzbudza właśnie tego typu silne reakcje emocjonalne, to powinien być dla nas znak ostrzegawczy, że coś się dzieje, że 2 razy powinniśmy się zastanowić nad tym, czy ta informacja, ta wiadomość jest faktycznie wiarygodna, czy jest rzetelna. Więc w pewnym sensie emocje są takim sygnałem ostrzegawczym, że ja się temu powinienem szczególnie przyjrzeć. Bo jeżeli ja tego doświadczam intensywnie, to być może coś jest na rzecz. Może nie, ale warto to sprawdzić. A czy rozwój technologii sprzyja radykalizacji poglądów? Jeśli tak, to na przykład w jaki to może być sposób? To znowu jest temat rzeka, bo warto, myślę, podkreślić, że architektura mediów społecznościowych, to w jaki sposób one po prostu są zbudowane, w oparciu o jakie zasady funkcjonują, ona sprzyja radykalizacji. I to są już dziesiątki badań, które pokazują, że czy to jest intencjonalnie robione, czy nie przez cyberkorporacje, to jest jeszcze inny temat i to zostawmy może na boku, ale wiemy, że pewien algorytm, pewien sposób prezentacji treści w mediach społecznościowych sprzyja tworzeniu się choćby tak zwanych baniek informacyjnych. Jako bańkę informacyjną moglibyśmy sobie zdefiniować i wyobrazić jako tkwienie w pewnym sensie w takiej właśnie otoczce informacji, różnych wiadomości, które tylko mnie utwierdzają w tym, co ja już wiem. Tak? Ja nie wychodzę poza bańkę, nie mogę jej często przebić, bo algorytm dostarcza mi tylko takie treści, które wspierają to, co mi się wydaje, że ja uważam na jakiś temat.
I zwróćcie uwagę, że jeżeli jakby społeczeństwo by szło w tą stronę i mielibyśmy taką sytuację, w której każdy żyje w swojej bańce, nie komunikując się ze sobą, albo nie docierają do niego informacje, które nie są do końca takie spójne z tym, co on uważa, z tym, co on wierzy, to tak naprawdę tworzą nam się jakieś takie odrębne, absolutnie cyfrowe plemiona, które po prostu się ze sobą nie komunikują. A absolutnym fundamentem rozwoju społeczeństwa, takiego dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, jest komunikacja, jest dialog między obywatelami, między grupami społecznymi. A jeżeli tego dialogu nie ma, no to nie ma też rozwoju. Więc jakby tutaj w tym sensie technologie rzeczywiście mogą sprzyjać radykalizacji, ale radykalizacji rozumianej w taki sposób, że ja dostaję tylko i wyłącznie to, czego oczekuję. A jeżeli mam tendencję jeszcze do tego, żeby być radykałem, tak? Bo to są też kwestie czysto osobowościowe, w pewnym sensie przynajmniej, w jakimś sensie, no to rzeczywiście ta radykalizacja może wtedy postępować. Jeśli ta radykalizacja, jest to dość negatywny obraz w ogóle social mediów, ale jak możemy sobie z tym wszystkim radzić? My jako użytkownicy i zdający sobie na co dzień, znaczy może zdający sobie z tego sprawę, ale na co dzień jednak i tak korzystający i po prostu albo weryfikujący, albo po prostu scrollujący informacje, które na ten moment nas interesują. Co możemy zrobić? No, wbrew pozorom wiele rzeczy możemy zrobić. To nie jest taka przegrana bitwa, bo powiedzieliśmy już sobie chwilkę temu o tych emocjach, tak, prawda? To jest jedna droga. Czyli to jest taka wskazówka już i pierwsza. To jest na pewno pierwsza wskazówka, mianowicie przyglądać się swoim emocjom po prostu, tak? Jeżeli ja widzę, że coś na mnie oddziaływuje szczególnie mocno, to tak jak rozmawialiśmy chwilę temu, powinienem się zastanowić nad tym 2 razy, nawet 3 razy, czy faktycznie ta informacja, która te emocje wywołała, jest z rzetelnego źródła, jest z wiarygodnego źródła. Tak? Czy to jest coś, w co ja mogę uwierzyć? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, o której warto wspomnieć, to jest znane dobrze w psychologii pojęcie tak zwanego stresu informacyjnego, które to moglibyśmy spróbować zdefiniować jako właśnie doświadczenie stresu, ale powstałe wtedy, kiedy ja konfrontuję się ze zbyt dużą ilością informacji względem tego, ile jestem w stanie przetworzyć. No wyobraźmy sobie sytuację taką, w której ja siedzę przed komputerem albo trzymam w ręce smartfona i mam otwartą przeglądarkę internetową i w niej otwartych 25 różnych zakładek. Każdej z nich coś tam robię, tu szukam, tu odpisuję na maila, tutaj otwieram sobie portal społecznościowy, jeszcze YouTube gra w tle, prawda? I ilość bodźców, która do mnie dociera, jest olbrzymia. I ja w tym momencie po prostu zaczynam inaczej myśleć. Ja zaczynam inaczej funkcjonować poznawczo. Jest znakomita książka dziennikarza Nicolasa Carra pod tytułem Płytki umysł. Książka sprzed już ponad 10 lat. Albo 10 lat. Wydaje mi się, że premiera była w 2013 roku albo 2012, w której właśnie Nicolas Carr opowiada o tym, co nowe technologie robią z naszym systemem poznawczym. Między innymi zmieniają po prostu to, jak my przetwarzamy informacje, a przetwarzamy je w takiej właśnie sytuacji, takiej wielozadaniowości znacznie płycej. Śmigamy się tylko po nagłówkach, prawda? Nie wchodzimy w głąb, nie zastanawiamy się nad pewnymi kwestiami, nie podchodzimy do nich krytycznie, refleksyjnie. W związku z czym, jeżeli my jesteśmy poznawczo zmęczeni, przeciążeni, to prawdopodobieństwo tego, że my uwierzymy w jakiegoś fake newsa, jakąś manipulację, dezinformację, znacząco wzrasta. I to by może była moja druga rekomendacja, żeby sobie takiego stresu po prostu nie fundować, jeżeli nie musimy. A w wielu sytuacjach myślę, że zaryzykuję stwierdzenie, że w większości sytuacji, w których doświadczamy stresu informacyjnego, da się go jakby ominąć. To znaczy, da się tak zaplanować sobie pracę albo funkcjonowanie, żeby nie doświadczać takiego przeciążenia poznawczego. W związku z czym, myślę, że po
prostu nie możemy robić z siebie ofiary. Znaczy nie możemy tak funkcjonować, żeby stać się łatwą ofiarą dezinformacji, prawda? Może za 10 lat to będzie zawód przyszłości. Ja bym trochę tak zaryzykował, że mogłoby tak być. Ale no, musimy sobie radzić, bo to nie mamy wyjścia. Jeżeli sobie nie poradzimy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to utoniemy w tym cyfrowym bagnie, że tak powiem, bo tego jest za dużo. Nie jesteśmy w stanie jednostkowo poradzić sobie sami ze wszystkim, więc musimy tutaj trochę przywrócić takie wspólnotowe myślenie o tym, żeby ten internet i całą tą cyfrową architekturę na nowo uporządkować, może trochę na nowo ją zaprojektować, ale na pewno nie możemy się dawać różnego rodzaju takim procesom. To, że nie możemy się im dawać, to jest to oczywiste, ale jeśli chodzi o to, w jaki sposób, to cały czas pojawiają się i nowe sposoby na rozmnażanie tych fake newsów, tak samo jak próbujemy cały czas wymyślać nowe sposoby na radzenie sobie z tym. No i właśnie tutaj jest kolejne pytanie. Czy istnieją sposoby korzystania z internetu, które niwelują ryzyko napotkania się na fake newsy i co warto robić w takim wypadku? Czy istnieją sposoby? Po kilku już z nich powiedzieliśmy, prawda? Tak, jak najbardziej, ale tak konkretniej właśnie jeszcze można coś wspomnieć. Zwróćmy uwagę może na jedno takie zjawisko, które też, przykład dość świeży, znowu się odwołam do kwestii wojny w Ukrainie. Jest takie zjawisko polegające na może nie tyle fabrykowaniu na przykład jakichś zdjęć czy materiałów wideo, ale na wynajdywaniu ich sprzed 3 lat, zupełnie z innego kontekstu. Tak? Wyciągam sobie zdjęcie autentyczne, tylko zrobione kompletnie przy jakiejś innej okazji, zupełnie w innym czasie i kontekście. I ja to zdjęcie wykorzystuję do tego, żeby obecnie wywrzeć jakieś właśnie oddziaływanie dezinformacyjne, manipulacyjne. Zwróćmy uwagę, że tu mamy bardzo proste narzędzie, które można wykorzystać, mianowicie choćby w przypadku wyszukiwarki Google grafika, wyszukiwanie obrazem. Jeżeli zauważamy jakieś zdjęcie, które wzbudza naszą szczególną uwagę, zapiszmy je sobie na dysku komputera, otwórzmy Google grafika i wyszukajmy obrazem, zobaczmy, co nam się pojawi. Jeżeli się okaże, że to jest zdjęcie umieszczone na zupełnie innej stronie 5 lat wcześniej, w kompletnie innym kontekście, to już mamy pewną podpowiedź na to, że ktoś nami manipuluje, tak? Że ktoś coś chce nas ogłupić, mówiąc wprost, prawda? I wykorzystać do jakichś swoich niecnych celów. Tutaj dobrym momentem według mnie jest, żebyśmy poświęcili trochę czasu na opowiedzenie o tej fundacji, o której Pan wspomniał. Tak jak powiedział Pan, że wiele osób o niej nie słyszało, to może to jest odpowiedni moment, bo zbliżamy się ku takiemu właśnie poradnikowi, jak sobie radzić z tą dezinformacją, z tymi fake newsami. To może zacznijmy od takiej fundacji i tego, czym się zajmuje. Albo 10. 12 albo 10. Okay. Nie jest to duża liczba, na pewno użytkownicy zerkną. Zasad dotyczących tego właśnie, jak oddzielać to cyfrowe ziarno od plew, tak? Czyli jak wyłapywać takie sytuacje, w których ktoś nami manipuluje, ktoś nas dezinformuje, ktoś chce wykorzystać nas do tego, żeby wpasować się w pewną kampanię nakierowaną na osiągnięcie jakiegoś konkretnego dezinformacyjnego celu. To są naprawdę proste rzeczy. To wspomniałem przed chwilą o wyszukiwaniu obrazu na Google grafika. Zajmuje to w porywach 15 sekund. Jak komuś trochę komputer działa wolniej, to do 25, ale raczej nie więcej. Więc to są naprawdę proste rzeczy, proste metody, które można wykorzystać do tego, żeby zweryfikować źródło, żeby sprawdzić nadawcę, upewnić się w tym, czy wiadomość, która do nas dotarła, jest rzeczywiście z pewnego źródła. To jest do zrobienia. Każdy z nas może to zrobić, a jeżeli dodatkowo z takiej psychologicznej perspektywy jesteśmy świadomi różnych właśnie efektów psychicznych, czy w takim właśnie sensie reakcji emocjonalnych, reakcji poznawczych, umysłowych, to tworzymy sobie taki, bym powiedział, arsenał obrony po prostu przed dezinformacją. A jeśli założymy, że
jeśli założymy, że trudno całkowicie uniknąć tych fake newsów, bo Właśnie, to może najpierw zadam to pytanie, czy w ogóle jest możliwe, że w jakiś dzień siądę sobie przed komputerem bądź na telefonie i przeglądając social media nie napotkam fake newsa? Jest taka opcja, czy to już jest tak zakorzenione w mediach społecznościowych i nie tylko, że nie ma takiej opcji? No, to trudne pytanie mi pani zadała. Czy może być tak, że będzie dzień bez fake newsa? No, myślę, że może być. Pytanie, co będę przeglądał, prawda? Na jakie strony będę wchodził? No, A jaki jest pomysł? Gdzie może nie być fake newsa w tym momencie? No jeżeli będę sobie przeglądał strony kompletnie niezwiązane z życiem politycznym, społecznym, tylko na przykład z moim jakimś tam hobby, no to pewnie szansa, że tam akurat zetknę się z fake newsem, z się tendencją do bycia podatnym na tego typu procesy dezinformacyjne. Znana jest w psychologii świetnie przebadana teoria domknięcia poznawczego, która to zakłada, że właśnie ludzie się między sobą różnią w zakresie pewnej właśnie tendencji, jak już powiedziałem przed chwilą, do tego, żeby tolerować wieloznaczność albo jej nie tolerować. Dobrze się czuć w takich sytuacjach, w których dociera do mnie wiele sprzecznych informacji, albo absolutnie się od tego odcinać. Ja to oczywiście mocno upraszczam, ale to jest ten jakby kierunek myślenia o umyśle człowieka. To jest teoria poznawcza, zakładająca właśnie tutaj tego typu rozróżnienia. No więc jeżeli byśmy mieli kogoś, kto jest osobą o wysokim poziomie potrzeby domknięcia poznawczego, czy innymi słowy nie lubi tych wieloznaczności, nie lubi wtedy, kiedy ktoś mówi mu coś sprzecznego z tym, co on uważa, to no myślę, z oczywistych względów taka osoba będzie bardziej podatna na uleganie dezinformacjom różnego rodzaju, ale przede wszystkim wtedy, kiedy ta dezinformacja, ten fake news wpasowuje się w światopogląd tej osoby. Tak, jeżeli wzmacnia tą bańkę, no to taki ktoś może powiedzieć, okej, super, no przecież to musi być prawda, bo jest to zgodne z tym, co ja myślę, tak, z moim poglądem, z moim postrzeganiem jakiejś sprawy, także no tutaj różne takie predyspozycje osobowościowe na pewno też wchodzą w grę. No ale znowu wrócę do tej fundamentalnej kwestii, że nie da się nic zrobić, jeżeli się o problemie nie mówi. A stawiam duże bardzo grupy ludzi, które w ogóle o zjawisku dezinformacji nie słyszały. Które mu to znaczy pewnie mu ulegają, ale nie są tego świadome. No i tutaj jak mantra wraca ta kwestia edukacji i po prostu takiego przyglądaniu się temu zjawisku, żeby można było za te 5-10 lat powiedzieć, okej, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Przypominam jeszcze uczestnikom o zadawaniu pytań, czekamy na nie na czacie. A tutaj jeszcze kończąc ten wątek, to właśnie przy tej smutnej informacji, że jednak nie ma dnia bez fake newsów, to czy są jakieś sposoby korzystania z internetu? A nie, przepraszam, to pytanie już padło. Przepraszam bardzo za powtórzenie. Jeśli założymy, że właśnie te fake newsy są cały czas, to jakim rozwiązaniem, czy jedynym rozwiązaniem pozostaje zdobycie umiejętności weryfikacji informacji? No, to jest na pewno bardzo istotny element. Ale to jest istotny element, bo mamy niestety tę dezinformację, czy to jest istotny element po prostu, bo działamy w social mediach, w internecie? Jedno i drugie, tak naprawdę, bo zwróćmy uwagę, że media społecznościowe mają to do siebie, że wzmacniają pewne zachowania. To już o tym sobie też mówiliśmy dzisiaj. Ale z innej perspektywy zwróćmy uwagę, że powielanie pewnych treści, udostępnianie jakichś wiadomości, fake newsów, jak zwał, tak zwał, w przestrzeni internetu jest po prostu niebywale łatwe. Tak? Na kliknięcie na Twitterze na przykład. Tak? Pójdź dalej, podaj dalej. W związku z czym sam internet sprzyja po prostu temu. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili powielanie różnych dyskusji w zakresie dezinformacji manipulacyjnych przed internetem, znowu było to możliwe,
ale było to trudniejsze. W związku z czym żyjemy w takich czasach, w których cała architektura internetu sprzyja temu, żebyśmy się nie namęczyli. Więc no, jak sobie dodamy jeden element do drugiego, no to faktycznie robi się taka trochę wybuchowa mieszanka i po prostu wpadamy trochę w te sidła, które albo sami sobie zakładamy, albo ktoś nam założył no i wtedy rzeczywiście jest problem, ale no, podkreślę raz jeszcze, nie jest to sytuacja bez wyjścia i cieszę się, że możemy porozmawiać choćby właśnie dzisiaj o tym zjawisku, bo no, gdzieś tam mały kamyczek do tego, żeby próbować je namierzyć, próbować je tak rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby sobie właśnie z tym poradzić. A dlaczego tak łatwo w ogóle poddajemy się tym fake newsom? Czemu w ogóle to jest naturalnie nam przychodzi ustępowanie lub wiara w to i potrzebujemy być uświadomieni o tym, że w ogóle istnieje to coś takiego jak dezinformacja bądź fake news? Czemu to jest tak bardzo nienaturalne dla nas? Wiem, czy nienaturalne, no to chwilę temu właśnie o tym mówiliśmy, choćby w zakresie tej potrzeby domknięcia poznawczego, gdzie no, ewidentnie setki, może już nawet tysiące badań pokazują, że ludzie po prostu się różnią taką tendencją. Są osoby, które bardzo łatwo będą wierzyły w to, co zobaczą, tak? Dostają jakąś wiadomość, to im się wpasowuje jeszcze dodatkowo w światopogląd, w tą bańkę, no to wierzą, tak? To jest dla nich jasne. A są osoby, które będą z założenia, można powiedzieć, zaszczepione na dezinformację. To jest kwestia różnych cech osobowości, cech temperamentu, więc no my się na pewno różnimy między sobą taką bazową tendencją do wiary w fake newsy, ale no każdy z nas może coś zrobić, żeby po prostu sobie z tym jakoś próbować poradzić. No a nie będziemy próbować, jeżeli nie będziemy o tym mówić. Więc im przy większej liczbie okazji, wydarzeń w życiu my poruszamy ten wątek, tym tak naprawdę dla nas lepiej. Ze względu na razie brak pytań na czacie, powoli chciałabym się zbliżać do zaprezentowania Państwu takiego poradnika, co było naszym pomysłem na końcówkę spotkania, czyli taką zgrupowane informacje w formie właśnie takich poradników, punktów, jak się bronić, jak się ochronić przed dezinformacją w internecie. Tutaj daję pole do popisu naszemu gościowi. Zapraszam. Podsumowując, myślę, że moglibyśmy wyłonić kilka kategorii sposobów radzenia sobie z dezinformacją. Przede wszystkim sposoby wspomnianej już natury psychologicznej, obserwowanie własnych emocji, własnych reakcji emocjonalnych, wyłapywanie tych momentów, kiedy te reakcje są silne i szczególnie wtedy przyglądanie się temu, czy faktycznie to, co do nas dotarło, jest informacją wiarygodną, jest informacją rzetelną. Nieuleganie stresowi informacyjnemu, unikanie takich sytuacji, w których ta ilość bodźców po prostu nas przytłaczy. Weryfikowanie źródeł, fundamentalna kwestia. Sprawdzanie, kto jest nadawcą tej wiadomości, czy jest to ktoś wiarygodny, czy coś, tak? Jakaś redakcja, która faktycznie się tym tematem zajmuje. Porównywanie informacji w więcej niż tylko jednym źródle. Wyszukiwanie obrazem. No, ja wspomniałem w czasie rozmowy o zasadach Fundacji Demagog i myślę, Tak, że właśnie też o tym to pomyślałam. jest naprawdę świetne źródło i serdecznie zachęcam wszystkich, żeby te zasady znaleźli, bo myślę, że one bardzo dobrze podsumowują to, o czym mówiliśmy. No nie dawajmy się dezinformacji. Myślę, że Bądźmy silni, nie dawajmy się. podsumować, nie bądźmy ofiarami po prostu, Tak, bo nie wiem. łatwo taką ofiarą się stać. Dziękuję pięknie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję też za aktywność uczestników. Przepraszamy za problemy techniczne, które miały tutaj miejsce. Zachęcamy do śledzenia naszych działań w ramach projektu My i Oni. Na czacie zaraz udostępnimy linki do naszych social mediów, a na koniec już teraz serdecznie zapraszam na spotkanie stacjonarne we Wrocławiu 27 kwietnia na Łokietkach 5, które będzie poświęcone stereotypom o osobach w spektrum autyzmu. Widzimy się, do widzenia.